Jak już wiecie z tytułu filmu, przyszedł ten dzień, że sprzedajemy kampera. Jak do tego się stało, to w sumie to już mogę Wam powiedzieć, bo Adrianka mi pewnego dnia przyszła, oznajmiła: Tomek, ja już tak nie mogę, ja potrzebuję większego, szerszego, dłuższego. I teraz w sumie jak tak mówię, to się zastanawiam, czy chodziło o kampera. Muszę dopytać, bo może to nie o to chodziło. No ale dobra, wracając do tematu. Benek jest gotowy na sprzedaż. Benek jest jedyny w swoim rodzaju. Co to znaczy? Nie ma drugiego takiego na rynku. Jest to model Limit Edition po wielkich przeróbkach. Gdybyście chcieli kupić Benka bezpośrednio od dystrybutora, czyli to jest model Chausson X550, to go kupicie, ale nie dokładnie takiego jak ten. Ten jest w limitowanej wersji i taki istnieje tylko jeden. Przede wszystkim pokażę Wam różnice, które zostały zrobione, bo Benek został przebudowany, dlatego że, słuchajcie, ja mówię otwarcie. Kampery, które są produkowane i sprzedawane, nie projektują ludzie, którymi nimi jeżdżą. Chociaż nie wszystkie, bo są takie firmy, które faktycznie testują, projektują i słuchają swoich, że tak powiem, użytkowników, ale większość kamperów, ja teraz w tym teraz nie chcę tego poruszać. Od razu przejdę, słuchajcie, do omówienia, co jest na zewnątrz pozmieniane i co wewnątrz. Aha, są nowe gadżety. Miałem film robić o gadżetach na 2026 i nowościach, które żeśmy zrobili. No i niestety będzie to film o sprzedaży kampera, ale te gadżety też tu się znajdą i pokażę Wam. Więc tak, zaczynamy. Pierwsza rzecz, jak wiecie, okleina, to wszyscy, co nas oglądają, nasi widzowie wiedzą, że Benek naturalnie wygląda trochę inaczej. Tutaj widzicie na zdjęciu jego naturą. Zresztą na pierwszych filmach, zaraz pierwsze filmy, on był prosto od producenta, tam też można sobie zobaczyć. Zaczynamy po kolei na zewnątrz. Tutaj ma oklejone światła. Tego teraz nie widać, ale tu jest taka folia zabezpieczająca na światła. Jak widzicie, dostał takiego mola z przodu, dlatego że myśmy się przygotowywali na Skandynawia zimą, Norwegia zimą i też chcieliśmy sobie takie duże, dwa wielkie LEDy przymocować, bo są też potrzebne. Aczkolwiek przyszły właściciel może sobie już to dorobić. Kolejnym elementem, to już wiecie, są opony Ateki terenowe. Powiem uczciwie, no spisują się bardzo dobrze. Paru moich znajomych już je też sobie zamówiło, bezpośrednio się pytało. I teraz tak, jak widzicie, Benek ma markizę, czyli jest przygotowany do kempingowania. Możecie już się nim kempingować, bo przede wszystkim Benek był przygotowywany do jazdy na dziko i on jest 100% przygotowany, że można sobie pojechać na miesiąc na Sardynię i nigdy przenigdy nie skorzystać z kempingu. Ale to o tym za chwilę. Teraz w chwili wersja kempingowa, czyli obowiązkowo markiza, stoliczki takie turystyczne. Mankamentem Benka jest to, że nie ma on dużego bagażnika. Potem żeśmy rozwiązali ten problem, ale na początku nie miał on dużego bagażnika. Ma taki malutki bagażniczek. Ma taki malutki bagażniczek, ale w sumie w nim się mieści tak, dodatkowe 20 litrów zapasowej wody, to jest taki nasz żelazny zapas, bo Benek ma 100 litrów, jak 100 litrów nam się kończy, a jeszcze żeśmy nie dotankowali, to jest ten żelazny zapas, wielokrotnie nam uratował życie. Tak wygląda dolna półeczka, a tam wygląda górna półeczka. Na górnej półeczce mamy tu schowane wysoko podjazdy na kiełbachę, bo nieraz się robi na kiełbachę. No i tu wchodzą nasze te wszystkie krzesełka i wykładzina dywanowa, więc on tu się mieści. Teraz już jest takie rozwiązanie. Tutaj mamy w środku gazbanka. Gazbank oczywiście ma tankowanie na każdej stacji. Pomocny zestaw, nieraz się przydaje, piłka, siekierka. Wiecie, jak człowiek jeździ na dziko, są różne przypadki. No i oczywiście, słuchajcie, platforma, którą wszyscy znają. Aha, i w tym roku
doszedł nam ten zestaw, który tu widzicie. To jest oczywiście odpinane, bo tutaj jest, jak u wszystkich, rowery tutaj można wieszać i myśmy tutaj oczywiście też wozili rowery, bagażnik, ale z racji tego, że dorobiliśmy się platformy, więc tutaj poszły też przeróbki. No i wiadomo, mamy saperkę, trapy, które się obowiązkowo przydają, jak jeździcie na Turcję, Grecję, Sardynię. O, tylko na Korsyce się nie przydają. No i oczywiście tutaj jest platforma. To słuchajcie, udźwig tej platformy, tej akurat platformy, ona jest rozkładana. Może mieć 4 rowery, może mieć skuter plus 2 rowery lub może mieć sam skuter. Im więcej, im dłużej jest rozkładana, tym mniejszy ciężar utrzyma, ale jeżeli bierzemy sam skuter, to do 200 kg. I teraz słuchajcie, platforma też jest bagażnikiem na co chcecie, bo tutaj na tą platformę, jak nie chcecie rowerów i skutera, możecie zabrać każdy swój sprzęt, skrzynię, do której możecie napakować 200 kg i dalej benek nie będzie przeważony. Kluczowym elementem, jaki został przerobiony, to toaleta. Tu kiedyś była toaleta w środku chemiczna, znienawidzona przez wszystkich, którzy jeżdżą na dziko. Oczywiście nie tylko na dziko, bo tak naprawdę toaleta chemiczna jest znienawidzona przez wszystkich, bo praktycznie to jest taki element, który trzeba codziennie z nim latać, a co drugi dzień to już na 100%, więc życie na van life'ie jest mega skomplikowane z taką toaletą. Większość ludzi już jeździ z 2 toaletami. Myśmy zdecydowali się zamienić ją na toaletę separacyjną, oryginalną, żadna tam samoróbka, ona 5,5 tysiąca kosztowała, niemiecka toaleta dedykowana do kamperów. No i słuchajcie, jak ręką odjął, problem wyprowadzenia kota całkowicie nam zniknął 100%, dlatego że to jest tak jak z jedyneczką. Jedyneczka w trawnik albo do kratki jakiejś ściekowej, a dwójeczka tak jak z psami, dwójeczka jak z psami, czyli do śmietnika. Jest dwójeczka w woreczku, to się idzie do śmietnika. Więc tu dosłownie temat jest zamknięty. Na zewnątrz to chyba tyle, ale nie, to jeszcze w silniku, bo w silniku mamy taką przeróbkę, czekajcie, otworzymy, tak zwaną antykuna. I antykuna jest w 2 wersjach. W chemicznej, tą, którą tu teraz widzicie, tak, jest to kostka WC Picker powieszona i ponoć mówią, że to działa, a ten zapach jest taki ostry, odstraszający, chemiczny. No i oczywiście taka elektroniczna antykuna, takie zabezpieczenie elektroniczne, te ultradźwięki, które my nie słyszymy. Benek jest serwisowany cały czas w ASO, czyli normalnie wszystkie przeglądy serwisowane. Gwarancja na bęka, na silnik no oczywiście się skończyła, bo on już ma prawie 3. rok. Albo 3. rok, 90 tysięcy przejechane jakoś tak. Wszystkie dane będą w opisie tak dokładnie opisane, przebieg, silnik. I widzę, że wiatr zaczyna wiać, chyba jednak zaraz zwinę, bo to do prezentacji oczywiście rozwinęłem, chociaż widok jest przedni, bo ja jestem teraz Fort Borek w Przemyślu. Przemyśl ma przepiękną twierdzę i jeśli chodzi o Przemyśl, to ja tu zrobię pełnowymiarowy film z Przemyśla, bo jest to miejsce, do którego naprawdę warto przyjechać, ale to o tym w innym filmie. Słuchajcie, dobra, ja wam powiem tak, wiatr teraz wieje, dobrze, że mam te. Zaraz idę zwinąć markizę, bo też się nauczyłem, że jak tylko zaczyna wiać wiatr, to fajnie, że mamy te pasy sztormowe i super ekstra, ale teraz ona i tak była tylko rozwinięta na potrzeby właśnie tej prezentacji, jak wygląda benek z markizą. Ok, markiza złożona, teraz wchodzimy do środka i zobaczycie, jakie zmiany, jaką transformację benek przeżył w środku. Od razu na pierwszy rzut oka, jak widać na załączonym obrazku, zrobiliśmy nowe obszycia. Obszywała nam to firma Furgon u Ciebie. Zauważyliśmy u Xymeny z Bandy Świat, dobrze napisałem, prawda? Bandy Świat, bo to jest zmiana nazwy kanału, że Xymena naprawdę miała bardzo fajne fotele, ale naprawdę fotele takie sztosik miała. I nam się one spodobały i ona mówi, zrobiłam sobie w tej firmie, co mi cała kampera robiła, czyli Furgon zrobimy dla Ciebie. I w sumie wam powiem, mega jesteśmy z nich zadowoleni. Całkowicie to inaczej wygląda. Jakość jest, jakość jest sami widzicie, kosmiczna. Aha, nawet są obszyte na podłokietniki, też idealnie.
Także całkowicie to wnętrze wygląda teraz inaczej. I teraz tak, wnętrze jest przestronne i dużo, dlatego że mamy tu układ face to face i tak naprawdę 6 osób może sobie tutaj siedzieć, żeby było, niejednokrotnie siedziało tutaj 6 osób, ale ten kamper jest dwuosobowy. Od razu mówię, że jest dwuosobowy. Co prawda jest w dowodzie rejestracyjnym, że 4-osobowy, ale słuchajcie, 4 osoby tu nigdy nie będzie egzystować w tym kamperze, nawet jak to będą dzieci, nie ma najmniejszych szans. Uwaga, ma 2 łóżka. Górne łóżko, już pokazuję, bo tu jest taki przycisk i on sobie tutaj zjeżdża, więc nie wszyscy widzieli, ja tylko zjadę do połowy, bo nie chcę, żeby... O, dobra, tu tylko w ramach prezentacji. To jest górny poziom łóżka. Gdyby spały 4 osoby, to właśnie tak to wygląda. Czyli górne łóżko i tutaj jest dolne łóżko. W tym miejscu jest rozkładane dolne łóżko. Tutaj mamy Maxfana, który nam niejednokrotnie życie ratował, bo ten akurat Benek nie ma klimatyzacji. Nawet nie byłoby jak w nim zamontować klimatyzacji, ale Maxfan w zupełności nam wystarczał. Dobra, łóżko do góry. I teraz tak, jak widzicie, niektórzy już wiedzą, podłoga robiona w Max Dywanik. Myśmy wzięli czarną, bo ogólnie chcieliśmy mieć takie ciemniejsze wnętrze. Akurat tak my lubimy, bo wiecie, to są po prostu gusta i guściki. I mamy zrobionego w Max Dywaniku. Rewelacyjna firma, słuchajcie, docięcia są tak perfekcyjne, że docinają do każdego rogu nawet ten. Więc ten dywanik robiony w firmie Max Dywanik, powtórzę się, ale naprawdę warto. Gorąco Wam polecam. Nie wiem, czy czarny może niekoniecznie, bo ja też zawsze mówię, że na czarnym widać najwięcej każdego syfu, każdego źbła. No ale tutaj w schowku mamy odkurzaczkę, która zdaje relację bardzo dobrze. Ona faktycznie ogarnia wszystkie paprochy. To, że sobie tam 2 minuty przejadę, to się nic nie dzieje. A na czarnym mega widać mocno. Słuchajcie, to jest stolik, który żeśmy sami sobie robili, bo jest tu jeszcze ten stolik, ja go mam. Jak ktoś będzie chciał, jak ktoś będzie potrzebował, to ten oryginalny stolik jest. On jest rozkładany, już Wam go pokażę. Ok, więc mniej więcej oryginalny stolik wyglądał tak. On jest trochę większy i przede wszystkim jest rozkładany. Jak widzicie, można go rozłożyć na taki duży, jak jest więcej gości, prawda? To można sobie go tu rozłożyć, więc naprawdę ma dużo miejsca. Ale z reguły, że my jeździmy zawsze w dwójkę, to takiego wielkoluda żeśmy nie potrzebowali i stąd ta przeróbka stoliku, ale on też będzie tutaj na wyposażeniu Benka do odebrania, bo komuś może dąb, żeby nie było, dębowy stolik nie pasować. I teraz tak, z gadżetów to jest projektor. Nie używamy telewizora, używamy projektor. Tu mamy ekranik, jak widzicie, przed nami jest ekranik, więc z projektorkiem naprawdę bardzo fajne są wieczory, mile się sympatycznie ogląda. A z takich gadżetów, które faktycznie nam doszły, to przede wszystkim jest ten odświeżacz powietrza. Odświeżacz kurzu. Zawsze mieliśmy bardzo dużo kurzu. Teraz on chodzi cały czas i też ma tutaj na wyposażeniu, możemy tutaj olejki eteryczne sobie załadować, włączamy go i po prostu nie dość, że ściąga nam cały kurz z kampera, bo on wystarczy na kamper, to jeszcze pachnie dowolnym zapachem. No a tych zapaszków to żeśmy sobie nakupowali takie właśnie różne olejki. No i przy okazji to jest jedna szafka, którą tutaj widzicie z góry na dół tych półeczek. On naprawdę w środku, to trzeba przyznać, że on w środku jest bardzo duży, bo tu jest druga szafa. Ja ją tak z daleka może trochę pokażę. Normalna, pełnowymiarowa szafa z półkami. No i to jest tak, to wszystko jest Adrianki, bo ona wiadomo musi wyglądać i wygląda, więc to jest wszystko jej. No a ja się mieszczę, o tutaj zobaczcie, to są moje 1, 2, 3, to tyle mi przysługuje i to mam się cieszyć. O, dobra.
Więc mniej więcej ja Wam powiem tak, mniej więcej tak wygląda Benek. Teraz tak, co żeśmy tak dodatkowo, to jest tak już w telegraficznym skrócie, obszywanie, wykładzina, fotele obszyte, z przodu nawigacja Garmin, ona oczywiście zostaje, poduszki powietrzne pompowane, kamerka, czekajcie, kamerka, jak zapalimy to ją zobaczycie. To jest cały odcinek poświęcony tej kamerze, dlaczego żeśmy ją zamontowali, ale teraz już bez kamerki nigdy nie wyjadę na ulicę, faktycznie jest potrzebna. No i tu oczywiście lusterko mojej żony, kobiety, panie to docenią, jak widzicie kawał lustra, olbrzymie lustro, podświetlane delikatnie. Adrianka jest zadowolona, bo tu ma jeszcze lustro powiększające, więc to całe lusterko ona tutaj ma dla siebie podczas jazdy, żeby mogła się, że tak powiem, poprawić, a nie musiała wychodzić do toalety się poprawiać, tak? A właśnie, dobra, no tak zapominam. To jest przebudowane, też jest pokazane, jak żeśmy to przebudowali, bo to całkowicie też drewniany dąb dali, bo my to także bardziej naturalne. To jest przez nas też zrobione, bo tu była czysta goła ściana. I przede wszystkim tu mamy takie centrum dowodzenia elektroniką tam w środku. Tu mamy taki główny panel zarządzający. I Benek, słuchajcie, Benek, jeśli chodzi o elektronikę, cała elektronika w Benku została wymieniona, calutka, na Victrona. Nie ma już nic fabrycznego, już Wam zaraz pokazuję. Dobra, tutaj mamy całe epicentrum elektroniczne. Zobaczcie, wszystko jest oparte na Victronie. Ja nie będę teraz omawiał każdego elementu, ale po prostu zostało wymienione, wyprute, oryginalny sprzęt jest na Victronie. Mamy tutaj na tym cerbo wyświetlaczu podgląd na przykład poziomu wody, poziomu gazu, co jest dla nas bardzo ważne, bo wszyscy wiedzą, że gaz się kończy w nocy. No ale w tym momencie ja sobie tu ustawiam, na którym poziomie ma mi alarm zapipczeć. Z reguły mam ustawiony na poziomie 20% i jak dochodzi mi do 20%, to się włącza tam alarm i wtedy wiemy, że szybko musimy jechać po gaz. Najważniejszy element, o którym zapomniałem, no to są oczywiście oklejone ściany tym takim filcem, bo tu wszędzie było biało. No było biało, tak jak ten sufit, i to akurat faktycznie, powiem Wam szczerze, że co szkodzi producentowi dać troszeczkę tego takiego filcu, który jest przede wszystkim taki ocieplający. Aha, safe. To tutaj mam jeden duży safe, który jest na naszą taką elektronikę, różne rzeczy. To jak widzicie, jego wielkość jest olbrzymia i tu się mieści naprawdę w nim dużo. Normalnie tu, żeby nie było, w tym miejscu było zamontowane krzesło rozkładane, bo ja mówiłem, jest 4-osobowy. Pozbywając się krzesła, to mam miejsce na safe i miejsce na elektronikę, bo ta elektronika oryginalna, która jest montowana w kamperach, to powiem szczerze, szkoda gadać, że tak powiem, no ale producent wkłada jak najtańsze rzeczy i wyciska cenę, żeby jak najwięcej zarobić, co jest normalne i nikogo to nie powinno dziwić, bo nikt nie będzie otwierał fabryki, zatrudniał 1000 osób po to, żeby mało pieniążków na tym zarabiać, albo ledwo, żeby mu się interes spinał. Więc taki kamper, którego się bierze od producenta, ten był, że on jest seryjnie produkowany, musieliśmy go, że tak powiem, pozmieniać. Bo nasza historia, a to zresztą też jest na inny odcinek. Zanim pójdziemy na solary, to jeszcze Wam pokażę, tak wygląda wersja dolna łóżka. Górnego nie musicie spuszczać, jak nie chcecie. W dzień można sobie rozłożyć, jak ktoś ma ochotę sobie poleżeć i pofunkcjonować w dzień, no to w taki sposób można sobie rozłożyć dolne łóżeczko i nadal w kamperze można funkcjonować. To znaczy drzwi się nadal otwierają, jak widzicie, bezproblemowo. Jest całe przejście.
Więc jak ktoś potrzebuje sobie w dzień odpocząć i poleżeć ze zmęczenia, to jak najbardziej można, no ale jest to też traktowane jako drugie łóżko, no bo jak mówiłem, 4-osobowy kamper fabrycznie jest, tylko nie da się żyć w 4 osoby na tak maciupeńkiej przestrzeni, no niestety nie, ale w 2 osoby, słuchajcie, fantastycznie, w 2 osoby jest fantastycznie. Już Wam pokazuję, jak wygląda na dachu, wyglądamy w ten sposób. Duży solar z tyłu, 400 W i z przodu mały solar 200 W. Mamy 600 W prądu. Słuchajcie, nigdy nam prądu nie zabrakło. Akumulatory 2 razy po 100, czyli 200 amperów łącznie przy takich solarach i ładowaniu podczas jazdy. Jak mówiłem, kamper jest przygotowany do życia na dziko przede wszystkim, żeby można było sobie stać i nie martwić się, że nam zabraknie prądu czy wody. Oczywiście kamper jest też w wersji zimowej, bo jest to wersja zimowa kampera z podgrzewaną podłogą na 220. To była krótka prezentacja Benka z takimi głównymi zmianami, które żeśmy zrobili, czym się różni od nowego kampera, jak został przebudowany. Oczywiście wypiszę wszystkie takie elementy, o których być może zapomniałem, bo na pewno nie jestem w stanie tak wszystkiego teraz spamiętać. Wszystko będzie w opisie. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania odnośnie Benka, coś Was by jeszcze interesowało, czy kupujecie go, czy chcecie go kupić, czy nie, to piszcie śmiało w komentarzu. Ja na wszystkie odpowiem. Jeżeli kogoś interesuje Benek, to zapraszam na priv, na Instagrama. Benek też zostanie tak naprawdę wystawiony na Otomoto, bo tam akurat 2 znajomych prosiło mnie, żebym dał im chwilę czasu. Benek zostanie wystawiony na Otomoto i link do Otomoto też będzie w komentarzu, tak?